Witajcie moi drodzy, witajcie na YouTubie i dzisiaj właśnie o tym będzie w odcinku, czyli o tym, co oglądać na YouTubie, a czego nie oglądać. I tutaj można by sobie powiedzieć, że jak mogę krytykować YouTube, skoro sam na nim publikuję? I oczywiście jest to słuszne pytanie, ale postanowiłem, moi drodzy, podzielić się z wami pewnymi refleksjami na temat tego, jak wygląda też tworzenie treści na YouTube i jakie treści warto oglądać i słuchać na YouTubie, ponieważ tych treści jest coraz więcej, jest ich dosłownie już nawał w YouTubie i dlatego to zainspirowało mnie do tego, aby zastanowić się, co warto oglądać na YouTubie, co warto słuchać na YouTubie, żeby między innymi rozwijać się i rozwijać swoją samoświadomość. Nie chciałbym skrytykować YouTube'a jako całości, jako platformy, bo wszyscy dobrze wiemy, że YouTube zarówno potrafi wspierać twórców, jak i również potrafi cenzurować w jakiś sposób niektóre treści. Dlatego w tym odcinku chciałbym się skupić na takiej wyważonej opinii, która może przybliżyć Was do tego, jakie treści są wartościowe tutaj na YouTubie. Nazywam się Michał Vasquez-Plewniak i witam Was, kochani widzowie, w najnowszym odcinku podcastu Each One Teach One. Na początek powiedzmy sobie szczerze, oglądamy na YouTubie wiele rzeczy. Od rozrywki, przez jakieś wartościowe treści, przez jakieś poradniki typu właśnie rozwijanie naszych hobby i tak dalej. Niektórzy też traktują YouTube jako rzetelne źródło swoich informacji, swojej bańki informacyjnej, w której każdy z nas zresztą żyje w jakiś sposób. I jest to wspaniałe medium, dzięki któremu między innymi właśnie tutaj oglądamy dzisiaj ten podcast. Natomiast ja w pierwszym rozdziale tego odcinka dzisiaj chciałbym skupić się na tym, czego nie warto oglądać na YouTubie, ponieważ jest wiele treści i jest wiele takich sygnałów, które sugerują, że nie warto w niektóre obszary YouTuba kierować naszej energii życiowej. A tą energię, moi drodzy, ja zawsze w każdym odcinku podcastu zachęcam do tego, żeby zachowywać ją w sobie, aniżeli wytracać ją na konsumowanie po prostu że tak powiem, niestrawnych treści. Ponieważ wiele z tych treści, o których dzisiaj powiem w tym pierwszym rozdziale, to są treści, które po prostu w żaden sposób nie wznoszą naszej samoświadomości, a wręcz przeciwnie, wręcz mogą mieć negatywny wpływ. I tutaj od razu pierwszy taki powiedzmy warunek, pierwszy aspekt, na który warto zwrócić uwagę i na który będę Was zachęcał, żebyście sami zwracali uwagę na to, kiedy oglądacie coś na YouTubie. To są tak zwane jump cuty. To się tak ładnie po angielsku nazywa, a to są tak naprawdę miejsca, w których dany film, jeśli oglądacie jakiś film na YouTubie i ten film zaczyna się w punkcie A i kończy się w punkcie B i ten film załóżmy trwa, 20 minut, to zwróćcie proszę uwagę, jak niektórzy ludzie, mówiąc do kamery na YouTubie, wyrażając jakieś swoje opinie, ile razy ci ludzie są, że tak powiem, przecięci. Ich wypowiedzi są przecięte. I najlepszym przykładem tego typu treści są duże kanały na YouTubie zajmujące się na przykład treściami rozrywkowymi, treściami związanymi z jakimiś influencerami, z ludźmi wpływowymi, z modą, z jakimiś podróżami, z tak zwanymi vlogami, czyli z ludźmi, którzy dokumentują swoje życie. Zauważcie, że czasami jedna wypowiedź człowieka, na przykład składająca się z 5 albo 6 zdań, jest w stanie być pocięta, tak zwanie właśnie pocięta, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, i jeżeli już teraz oczywiście Wam o tym mówię i będziecie na to pewnie zwracali częściej uwagę, ale jeżeli dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie, ile razy dana wypowiedź danego człowieka została pocięta na montażu filmu, czyli została pocięta po to, aby wybrzmieć jakoś dobrze dla widza. I tak oto właśnie takie jump cuty mogą być po prostu niewspierające dla nas, dla ludzi, którzy konsumują te treści. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że tak samo jak z krótkimi formami. Załóżmy, weźmy takie 60-sekundowe krótkie formy. W tych krótkich formach bardzo często widzimy, że te filmiki są tak pocięte, że dosłownie w tych 60 sekundach autor takiego filmiku próbuje zawrzeć pewną esencję.
I w tym jakby przypadku nie ma nic złego. Natomiast w przypadku dłuższych form i właśnie form typu jakieś vlogi, typu opisywanie swojego życia i tak dalej, tutaj takie formy pocięcia oznaczają, że po prostu autor chce jak najwięcej informacji zawrzeć w tym długim formacie. Natomiast, moi drodzy, nasz mózg i nasz jakby mental nie jest przyzwyczajony do tego, aby człowiek opowiedział w 60 sekund na przykład coś, co normalnie zazwyczaj opowiada w 10 minut, prawda? A jednak niektórzy twórcy na YouTubie próbują skrócić wszystko, skrócić jak najbardziej możliwie swoje właśnie wypowiedzi do tego, aby czasami oczywiście podać samą esencję, co jest ok, tutaj wszystko jakby w tym aspekcie jest ok, natomiast z drugiej strony pytanie pojawia się, dlaczego tak bardzo chcą pociąć swoje wypowiedzi? Co jest w tych rzeczach wyciętych? Co jest w tych rzeczach pomiędzy? I oczywiście mogą tam być czasami wpadki językowe, które też mogłyby być ok, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. A jednak po coś są ucinane te filmy na YouTubie. Dlatego pierwszy aspekt, na który uczulam Was, abyście zwrócili uwagę, jeśli chodzi o treści, które konsumujecie na YouTubie, to jest ten aspekt, jak często film jest właśnie pocięty. Można to bardzo łatwo wychwycić, że człowiek mówiący na przykład jedno zdanie, jego głowa, jego postura zmienia się w takich przeskokach, właśnie w takich jump cutach, jak to się nazywa po angielsku. I kiedy widzimy taki przeskok postury człowieka, że przed chwilą jego głowa była tu, a za chwilę jest tu i mówi, a cały czas niby to zdanie jest logicznie brzmiące, to znaczy się, że to zdanie zostało pocięte. I znowu, w cięciu tych rzeczy na YouTubie nie ma nic złego, jeśli chcemy podać samą esencję. Natomiast co się dzieje z naszym mózgiem i z naszym umysłem oraz z naszym systemem nerwowym, to już jest właśnie, moi drodzy, druga sprawa. A ja sugeruję, żeby właśnie wchodzić do wewnątrz i obserwować, jak się czujemy po obejrzeniu danego filmu, to zauważcie, że treści, które są spokojniejsze, w których ludzie mówią naturalnie, w których ludzie próbują przekazać jakieś informacje w sposób taki sam, w jaki przekazują na co dzień w życiu jakby realnym. To są treści, do których nasz mózg i nasz system nerwowy jest najbardziej przyzwyczajony. Jest to najbardziej dogodna forma. A forma tych pociętych, tych takich krótkich, treściwych i skompresowanych treści jest formą, która po prostu nadaje takie przyspieszające tempo naszemu umysłowi i nasz umysł próbuje jak najszybciej nadążyć nad tymi treściami. Jest to silnie związane właśnie z naszym układem nerwowym i jest to niestety, ale bardzo negatywne zjawisko dla naszego układu nerwowego, ponieważ przyspiesza ono jakby działanie naszego umysłu, ponieważ umysł dostaje większą dawkę informacji w krótszym czasie, a zatem musimy to jakoś przetworzyć. I tutaj niestety nasze zasoby szybciej się wyczerpują. Dlatego, moi drodzy, zwróćcie uwagę jako pierwszy punkt na to cięcie tych filmów na YouTubie. Ile jedna wypowiedź jakiegoś YouTubera, którego oglądacie, ile razy została pocięta na kawałeczki i zwracajcie uwagę też, jak się czujecie po obejrzeniu takiego filmu. I punkt drugi, moi drodzy, to są tak zwane wszystkie migające napisy, ikonki wyskakujące, dźwięki, moi drodzy, również, bo nie tylko rzeczy migające, takie właśnie błyskające na ekranie, ale też dźwięki różne, różne dzwoneczki, różne jakieś dotknięcia, lajki takie, które wyskakują i tak dalej. Wszystko to, moi drodzy, ma znaczenie. Zauważcie, że niektórzy YouTuberzy właśnie w ten sposób tworzą swoje treści, aby pojawiało się jak najwięcej takich różnych bajerów migających właśnie na ekranie. Po co to jest? Ano właśnie po to, aby jak najdłużej przytrzymać waszą uwagę, moi drodzy. I znowu, w przytrzymaniu uwagi, w ciekawych materiałach nie ma nic złego. Natomiast jak czujecie sami? Jakbyście odpowiedzieli na takie pytanie? Dlaczego dany twórca umieszcza bardzo dużo takich migających, różnego rodzaju dźwięków, różnych błyskających elementów na ekranie? Jak czujecie? Jaka jest odpowiedź? I myślę, że tutaj nie trzeba nikomu podpowiadać i wszyscy dokładnie pewnie mamy podobną konkluzję. Właśnie po to, aby utrzymać zaangażowanie człowieka, który ogląda. Bo podam taki przykład. Jeżeli oglądamy jakiś długi podcast, na przykład taki jak ten, załóżmy, który może trwać nawet do 40 minut czasami, a wywiady z gośćmi są jeszcze dłuższe, to zauważcie, że uwaga człowieka może czasami odchodzić, gdzieś sobie odpływać na boki, prawda? Jest to bardzo często jest to naturalny proces, na który nie mamy wpływu. Jeśli oczywiście coś nas mega zaciekawia,
to jesteśmy cały czas skupieni. Nieważne, czy ktoś mówi szybko, wolno, czy coś się pojawia na ekranie, czy nie. Natomiast jeżeli mówimy o treściach stricte rozrywkowych, takich właśnie jak vlogi, jak jakieś omawianie swojego życia, pokazywanie swojego życia, że ktoś idzie do sklepu i tak dalej, tam często to wszystko musi być pocięte i właśnie nacechowane tymi migającymi elementami, które będą cały czas wracały wasz umysł, bo wasz umysł będzie naturalnie odbiegać od rzeczy nudnych, bo na przykład, nie wiem, jakaś vlogerka albo jakiś vloger pokazuje, że kupuje sobie kolejną sukienkę, przykłada ją do siebie, pokazuje, a co myślicie o tym? I w zasadzie bardzo szybko człowiek nudzi się oglądając takie treści, prawda? Dlatego tam są te wszystkie wyskakujące elementy po to, aby cały czas przywoływać mental człowieka, który to ogląda, do centrum, do środka, aby mówić: oglądaj cały czas, oglądaj i zwracaj uwagę na to, co jest właśnie w tym momencie na ekranie. I dzieje się to niezależnie od tego, czy są tam mówione mądre rzeczy, czy po prostu jest tam jakaś rozrywka albo jakieś nawet niskiego lotu, że tak powiem, treści. Także zwróćmy uwagę, moi drodzy, na te wszystkie błyskające, migające, pojawiające się napisy, ikonki, jakieś takie rozbłyski, dźwięki przede wszystkim. Dźwięki, które gdzieś dzwonią, migają z boku, z tyłu, jakaś muzyka, która mocno uderza i tak dalej, prawda? Na też takie przybliżania kamery, to też jest w obecnym świecie wykorzystywane bardzo. I znowu, dlaczego o tym mówię jako negatywny punkt? Ponieważ źle to wpływa na układ neuronowy człowieka. Źle to wpływa na nasze nerwy po prostu. Podwyższa to poziom kortyzolu. Dlaczego? Ponieważ to jest taki dodatkowy strzał, prawda? Strzał lekko taki, powiedzmy, kortyzolu, adrenalinki trochę, bo coś wyskoczy, to tak jak w horrorach, prawda? Coś wyskakuje z ekranu i coś straszy ludzi. To aby właśnie trochę ta adrenalinka podskoczyła, prawda? I tak samo jest tutaj. I znowu, krótkofalowo, konsumując tego typu treści, to jest ok. Natomiast konsumując takie treści z tymi migającymi elementami na bieżąco każdego dnia, moi drodzy, uważajmy, ponieważ jest to po prostu, niestety równia pochyła, tylko w jedną stronę. Trzeci punkt, na który chciałbym, abyście zwrócili uwagę, to jest, jeżeli oglądacie na YouTubie jakichś twórców i załóżmy, że są to treści wzniosłe, treści, które was w jakiś sposób rozwijają, które was uczą czegoś i tak dalej, zwróćcie proszę uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie na to, co dany twórca sprzedaje w odcinku na YouTubie. Co sprzedaje? W jaki sposób to sprzedaje? I teraz nie mówię, że YouTuberzy nie powinni nic sprzedawać. Jakby ze sprzedażą wszystko jest ok, bo pani w warzywniaku też coś sprzedaje, nie wiem, supermarkety coś sprzedają i tak dalej. I ktoś by mógł powiedzieć, bo ty też, Michał, sprzedajesz, nie wiem, jakieś swoje sesje indywidualne i tak dalej. Okej, jakby w sprzedaży nie ma nic złego. Natomiast ja zwracam uwagę na jeden najważniejszy aspekt. A mianowicie na to, że wielu YouTuberów, szczególnie tych, którzy wiedzą, jak manipulować ludźmi, potrafią tak opowiadać o tym, żeby ludzie coś kupili od nich, szczególnie coś ich, prawda, na przykład książkę, albo jakieś produkty, jakieś suplementy, cokolwiek, potrafią tak o tym opowiedzieć, że wzbudzają w ludziach strach. Czyli właśnie, jeżeli nie kupisz moich suplementów, to będziesz chory, prawda? Albo jesteś już chory, dlatego, że nie bierzesz moich suplementów, prawda? Albo na przykład jesteś nieświadomy, bo nie przeczytałaś albo nie przeczytałeś mojej książki, dlatego kup moją książkę. I tego typu aspekty sprzedażowe są aspektami moim zdaniem nieetycznymi. To są ludzie, którzy bazują na słabościach innych ludzi. To nie są ludzie, którzy na przykład chcą coś sprzedać, bo mówią: słuchajcie, stworzyłem coś, chciałbym się czymś podzielić ze światem. Jeżeli macie do tego zasoby finansowe, możliwości, chęć uczestniczenia w tym, to zapraszam was do jakiegoś kursu online, do przeczytania książki, do rozwijania się wspólnie w jakimś gronie, prawda? Ale nie z poziomu takiego właśnie, że bo jak nie kupisz tego, to... i 3 kropeczki tutaj, można sobie różne rzeczy podstawić. Wielu twórców na YouTubie korzysta z tej metody. I to, moi drodzy, jest moim zdaniem nieetyczne i powinniśmy zwracać na to uwagę. Czwartym aspektem, na który chciałbym dzisiaj zwrócić wam uwagę, moi drodzy, to jest aspekt twórców na YouTubie, którzy wręcz emanują taką, bym powiedział, narcystyczną osobowością. To są ludzie, którzy mówią: ja, moje, dla mnie, ja wam pokażę, zobaczcie, co ja robię, dla mnie jest ważne i tak dalej.
ludzie, którzy używają tego typu zwrotów, bardzo często właśnie, jeszcze w kombinacji z poprzednim punktem, czyli właśnie nagabując jeszcze z poziomu strachu na kupowanie jakichś ich produktów, to są ludzie właśnie z pewnego rodzaju jakby implementacjami narcystycznymi, na które bardzo często trzeba, moi drodzy, zwracać uwagę. I tu mówię z pełną jakby odpowiedzialnością, trzeba na to zwracać uwagę. I jest wielu twórców, którzy opowiadają o swoim życiu, prawda? Wielu vlogerów, wielu ludzi, którzy dzieli się na przykład swoją jakąś ciekawą historią życiową. I w pewien sposób jest to okej, ponieważ sam oglądałem wielokrotnie różnego rodzaju historie życiowe ludzi, prawda? Ale znowu, nie było tam żadnej sprzedaży, że jak nie kupisz mojej biografii, to nie rozwiniesz się dostatecznie, prawda? Albo to nie będziesz świadomym człowiekiem. Tego typu kanały są dosyć fajne, bo można na bazie historii innych ludzi mieć jakąś konkluzję, autorefleksję dla samych siebie. Natomiast mowa tutaj o ludziach, którzy właśnie wstają rano, pokazują to, co robią na social mediach. Kochani, dzisiaj zjadłem super zdrową owsiankę, prawda? Co to powoduje w ludziach, którzy oglądają tego typu treści? No ktoś sobie myśli, okej, fajnie, ty zjadłaś albo zjadłeś zdrową owsiankę, a ja, nie wiem, załóżmy, stoję w deszczu i czekam na przystanku na autobus, bo na przykład, nie wiem, bo mieszkam w małym mieście i muszę się dostać do pracy do dużego miasta, przykładowo, i mam przed sobą godzinną podróż autobusem, która nie jest przyjemna. I zobaczcie, że takie treści tworzą pewnego rodzaju już oddzielenie, taką polaryzację właśnie między ludźmi, o której zresztą za chwilę będzie. Ale wracając do punktu tego narcystycznego. Właśnie chodzi o to, abyśmy zwracali uwagę na tych ludzi, którzy mówią: ja, moje, zobaczcie tu, ja wam pokażę, ja jem, ja sobie kupiłem, dla mnie to jest ważne, moja książka jest najfajniejsza. Wszystkie tego typu treści są nacechowane jakimś narcyzmem i długofalowo, moi drodzy, niestety zmęczą was jako widzów, jako ludzi, którzy będą próbowali wyciągnąć jakąś esencję od takich ludzi. I moim zdaniem pewnie niejednokrotnie każdy z was, moi drodzy, i nawet pewnie ja sam też, przekonaliśmy się o tym, że niektórzy twórcy na YouTubie, których oglądaliśmy, a już ich nie oglądamy, właśnie w jakiś sposób nas zmęczyli, w cudzysłowie, prawda? No ale właśnie z moich, powiedzmy, poszukiwań i badań wynika, że twórcy, którzy są nacechowani mocno właśnie na to ja, moje, to właśnie ci twórcy najczęściej męczą jakby energetycznie swoich odbiorców. Dlatego uważajmy na takich ludzi, którzy są mocno nacechowani na swoje egoistyczne potrzeby, które po prostu wyrażają do kamery. I punkt 5, moi drodzy, to są kanały na YouTubie, które ośmieszają, które wyszydzają, które szydzą z innych ludzi, które poszukują jakichś kontrowersji, które wręcz napompowują pewnego rodzaju treści do rangi jakichś właśnie katastrof, jakichś też spisków bardzo często i tak dalej. I są to kanały, które no niestety pokazują w jakiś sposób, że świat jest zły, że świat za chwilę się skończy, że tu są jakieś kataklizmy, że za chwilę to pewnie przyjdzie do ciebie. Oczywiście jak nie kupisz jakiegoś produktu, nie wiem, survivalowego na przykład i tak dalej. Dlatego taki właśnie emanowanie takim krytycyzmem wobec świata, wobec innych ludzi. Emanowanie straszeniem, czyli właśnie, że za chwilę świat się skończy. W szczególności pojawiło się to, moi drodzy, w pandemii. Zauważyłem, że po pandemii wiele kanałów, ja już to powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz, wiele kanałów, które zajmowały się rozwojem świadomości, nagle zaczęły straszyć ludzi. I to straszyć z poziomu właśnie takiego, że za chwilę będzie koniec świata, ten lider za chwilę zrzuci bombę na ten kraj, a ten na ten i tak dalej. I zaczynają się tworzyć pola informacyjne, które straszą ludzi. A znowu, wiemy, że jak pewne pola informacyjne się nasycą odpowiednią ilością energetyczną, to są w stanie się zmanifestować. Ale znowu, w równowadze są ludzie, którzy kompletnie inne pola zasilają, pola wspierające i to w miarę się wszystko równoważy. Ale zwróćmy uwagę właśnie na to, że na przykład zauważyłem też, że tworzone są specjalne miniaturki i te miniaturki pokazują jakieś wybuchy bomb nuklearnych, jakichś ludzi właśnie leżących gdzieś, jakieś kataklizmy. Wszystko to ma na celu przyciągnięcie twojej uwagi, to po pierwsze, a po drugie właśnie w jakiś sposób nastraszenie ciebie. Właśnie po to, aby tylko i wyłącznie spędzić czas na konsumowaniu
tej jednej treści albo tego jednego odcinka, bądź też kanału na YouTubie. Dlatego, moi drodzy, zwracajcie uwagę na to, które kanały was straszą, które kanały na przykład krytykują innych tak silnie i te kanały bardzo często mówią, krytykujemy tego i my wam powiemy, jak być powinno, prawda? To tego typu kanały warto unikać. No i też warto unikać kanały, które podjudzają w jakiś sposób i podsycają właśnie czy to jakąś mowę nienawiści, czy jakieś powiedzmy dyskryminują jakieś środowiska i tak dalej. Warto omijać takie kanały, bo znowu te kanały mają też jakąś agendę za sobą i warto zwrócić na to uwagę. I tutaj pewna dygresja. Robiąc poszukiwania do tego odcinka różnych informacji, natrafiłem na wywiad z bardzo młodą dziewczyną, która tworzy treści, właśnie wideo, dla właśnie dużych kanałów na YouTubie ze Stanów Zjednoczonych i ta dziewczyna po prostu wpadła na pewną zależność, na pewien algorytm, powiedzmy, który zawsze się sprawdza, który zawsze przyciąga masy ludzi do danych treści, które ta dziewczynka tworzy. I nie były to jakieś wzniosłe treści, nie były to jakieś treści, które były tak odkrywcze dla ludzi, że nagle ludzie, wow, ojej, będziemy to oglądać. Wręcz przeciwnie. I konkluzja tej dziewczynki, można tak nazwać, bo to była bardzo młoda dziewczyna, jest dosyć prosta. Ona powiedziała, że warto tworzyć treści, w których jest nadawany przekaz, który mógłby zrozumieć taki 5-6-latek. Czyli dziecko pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową, a zerówką. I zauważcie, że z jednej strony jest to prawda, bo im prostszy przekaz, tym więcej ludzi jest w stanie się do niego w jakiś sposób jakby podłączyć i zrozumieć też przekaz, prawda? Ale z drugiej strony pokazuje to, jak działają duże kanały na YouTubie, wynajmując też takich ludzi jak ta dziewczyna, która sama do tego doszła, bo ona spędziła ileś tam set pewnie godzin na poszukiwaniu informacji, na poszukiwaniu pewnego złotego klucza, który można użyć później jako formułę i wykorzystywać do po prostu zarabiania kasy na YouTubie. Co też jest bardzo bystre ze strony tej dziewczyny, bo wykorzystuje po prostu cyfrowe media. Natomiast z drugiej strony powiedziała ona coś przerażającego, że im prostszy przekaz, im bardziej płytki, tym lepiej dla kanału. No ja się tutaj, moi drodzy, niestety nie zgodzę z tym i znowu trochę to stoi w sprzeczności z całą ideą też jakby tutaj tego podcastu Each One Teach One, czyli właśnie za pomocą którego próbuję się dzielić tymi jakimiś wartościowymi, ciekawymi informacjami, z których wy, moi drodzy, możecie coś wziąć dla siebie i realnie to zastosować w życiu. Bo pamiętam, że podejrzałem też treści tej dziewczyny, która tworzy, tej dziewczynki, i ona tworzyła treści typu idę do McDonalda, kupuję frytki, otwieram, teraz wam pokażę jak piję kolę i tyle. I w jakiś sposób jest jakaś magiczna formuła, która powoduje, że miliony ludzi to oglądają na całym świecie. Także tutaj taka dygresja, że właśnie ten przekaz powinien być tak skonstruowany, żeby był łatwo przyswajalny, wręcz przez przedszkolaka dosłownie, przez kogoś, przez dzieciaczka z zerówki albo z pierwszej klasy podstawówki, ale ten przekaz ma być kierowany do szerokiej grupy, czyli przede wszystkim do dorosłych, no bo to dorośli mają, powiedzmy w cudzysłowie, kasę i oni mogą za coś zapłacić jakiemuś youtuberowi, prawda? Także ta dygresja, moi drodzy, jest dosyć ważna tutaj, że zwracajmy na to uwagę. Im płytszy przekaz, im płyciej jest nam przekazywany, tym wiedzmy, że jest on bardziej, że tak powiem, skrojony na miarę. On jest tak idealnie wtedy skrojony, że dany twórca danego przekazu wie, gdzie tam chce skierować swoich odbiorców. I bardzo często właśnie też na koniec dochodzą te straszaki, powiedzmy jakieś, za pomocą których później dany twórca, ten nieetyczny twórca sprzedaje ludziom jakieś produkty. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do drugiej części tego odcinka, czyli do rozwiązań. Jestem zwolennikiem pokazywania pewnych rozwiązań i w zasadzie jakbyśmy zrobili konkluzję wszystkich tych 5 punktów, o których powiedziałem wcześniej, które nie wspierają właśnie oglądanie na YouTubie, tak tutaj chciałbym opowiedzieć o tych, które warto, że tak powiem, przemienić na naszą stronę, czyli z tej negatywnej na pozytywną, na to, żeby po prostu te rzeczy nas wspierały i żebyśmy mogli normalnie konsumować treści, które pojawiają się na YouTubie. Bo nadal podtrzymuję, moi drodzy, że YouTube jest skarbnicą wiedzy. Pomijam cenzurę, pomijam kto jest właścicielem YouTube'a i tak dalej. Nadal tam jest potężny zasób wiedzy. Dlatego punktem pierwszym, o którym mówiłem,
to było to, że pamiętacie, że dany odcinek jest tak mocno poszatkowany na montażu wideo, że to widać, że ten człowiek dosłownie co jedno słowo czasami, on zmienia swoje miejsce i po prostu jak taki robot właśnie przemienia się za pomocą tego, że został po prostu pocięty w programie do montażu ten film, prawda? Żeby to w miarę jakoś brzmiało, bo czasami niektórzy ludzie nie potrafią skleić kilku zdań właśnie w takiej rozmowie na przykład na żywo, ale znowuż na YouTubie, przez to, że to można ładnie jakby pociąć, to wszystko brzmi w miarę logicznie. Dlatego punkt pierwszy, jeśli chodzi o rozwiązanie tego, powiedzmy, problemu, to jest właśnie poszukiwanie naturalnych ludzi na YouTubie. Jest to niezastąpiony element właśnie poszukiwania dobrych i takich wspierających informacji. I sami dobrze wiecie, moi drodzy, że kogoś, kto jest naturalny i kogoś, kto szczególnie jeszcze kogo mieliście okazję poznać na żywo czasami i porozmawiać z nim i połączyć te dwie, powiedzmy, postać internetową i postać kogoś, kogo na żywo spotykacie, jak połączyliście to i wam się to złączyło w jedną spójną całość, to są ludzie, których warto słuchać na YouTubie. Natomiast są również przypadki, i sam tego doświadczyłem, gdzie ktoś z YouTube'a, kogo później poznałem właśnie w świecie realnym, okazywał się totalnie innym człowiekiem. I to też jest dobrze, prawda? Od czasu, kiedy właśnie poznałem tą osobę, załóżmy, stwierdziłem, kurczę, to jest zupełnie inny człowiek. I akurat czasami było to tak, że okazywał się lepszym, w cudzysłowie, człowiekiem, a czasami po prostu okazywał się jakimś, nie wiem, oszustem albo jakimś nagabywaczem na różne rzeczy i już nie mam z takim człowiekiem kontaktu, prawda? Dlatego szukajmy po pierwsze naturalnych ludzi, którzy nie są pocięci, jeszcze raz mówię tak w cudzysłowie metaforycznie, te ich wypowiedzi nie są pocięte, te wypowiedzi są spójne, ci ludzie są spójni, ich sposób wysławiania się, ich wygląd też jest spójny, jest naturalny, niekoniecznie muszą oni czytać z kartki właśnie wszystko, ale po prostu naturalnie się wypowiadają o tematach, o których tworzą odcinki. I jest to bardzo ważny aspekt, na który jeżeli zwrócimy uwagę, konsumując jakieś treści na YouTubie, to na pewno, moi drodzy, wzniesiemy naszą świadomość na wyższy poziom poprzez to, że właśnie rozpoznamy tych tak zwanych oszustów, o których właśnie w kolejnych punktach powiemy. I w drugim punkcie mówiliśmy o tych wszystkich migaczach, o tych migających dźwiękach brzęczących, o migających różnych grafikach, które się pojawiają na ekranie, które próbują w jakiś sposób wypełnić właśnie bardzo często mało ciekawą treść. Zauważcie, że często te wizualne, te wszystkie dźwięki, te łapki jakieś i tak dalej, które się pojawiają, te migające elementy, one po prostu próbują znowu utrzymać naszą atencję przy filmie. Im mniej tego w filmach, tym lepiej, moi drodzy. I znowu jest to kolejny aspekt, który jak sobie dołożymy do układanki jakiegoś twórcy, który jest po pierwsze spójny w tym, co mówi i te jego zdania są długie, są treściwe, widać, że on mówi to naturalnie. Jak do tego dodamy, że nic tam nam nie przerywa, nie ma tam przerywników co chwila, tych takich właśnie migających żadnych dźwięków, to już to daje nam drugi aspekt do tego, że mówimy, wow, tego twórcę warto słuchać i możemy dalej sobie właśnie konsumować jego treści. Także zwracajmy uwagę na to, że im mniej tych błyskających elementów na ekranie, tym lepiej dla nas. Nie tylko nawet z poziomu wiedzy, która jest przekazywana, ale przede wszystkim również dla naszego systemu nerwowego, którego nie straszą te dźwięki, nie pobudzają cały czas, bo to chodzi o to, żeby cały czas być pobudzanym, bo ten twórca prawdopodobnie myśli, że prawdopodobnie nasza atencja gdzieś tam zacznie się rozciągać i będziemy rozkojarzeni. Znowu, jeżeli coś jest nieciekawe, to oczywiście, że będziemy rozkojarzeni. A jeżeli nawet prowadzący będzie dosyć nudno o czymś mówił, ale jeśli temat będzie ciekawy i ważny, który nas interesuje, to choćby nie wiem co, będziemy to oglądać bez żadnych lajków, bez żadnych właśnie migających na ekranie dodatkowych grafik. I punkt trzeci, moi drodzy, to jest najłatwiejszy punkt, czyli w zasadzie ten, który mówi o tak zwanych sprzedawcach internetowych na YouTubie, którzy sprzedają za pomocą strachu, po prostu. Czyli znowu, jak nie kupisz mojego produktu, to nie będziesz świadomy. Jak nie kupisz moich kadzidełek, to będziesz miał obciążenie u siebie w domu i pewnie przyjdą do ciebie jakieś duchy. I tak dalej, prawda? Tego typu ludzi
zostawiamy w internecie w ich własnym bigosie. Niech oni się tam kiszą i niech sobie tam siedzą, niech sobie sprzedają po prostu sami dla siebie i dla swoich popleczników. My natomiast, moi drodzy, poszukujmy ludzi wartościowych. Jeżeli widzimy, że dany twórca jest wartościowy, oczywiście możemy kupić jego książkę, możemy kupić jego kurs online, możemy kupić jakiś dodatkowy materiał, jakiegoś e-booka od niego, jakieś szkolenie, pójść na jakieś spotkanie z tym człowiekiem. Jeżeli czujemy, że nie robimy tego z poziomu strachu, że nie muszę iść na szkolenie takiego człowieka, bo jak nie pójdę, to zachoruję, albo nie muszę iść na przykład, nie muszę kupić takiej książki takiego człowieka, bo jak jej nie kupię, to być może nigdy nie wyzdrowieje, bo ktoś na przykład ma jakąś dolegliwość, prawda? Czyli wszystkie tego typu straszaki, jeśli wyeliminujemy i popatrzymy na tego człowieka właśnie z otwartym sercem, z otwartą świadomością, to będziemy mogli sami zdecydować, czy my w ogóle chcemy cokolwiek kupić od tego człowieka. Jeżeli tak, kupujmy. Jeżeli nie, zwracajmy uwagę właśnie na tą manipulację z poziomu strachu. I czwarty punkt to był ten narcyzm, który bardzo często przejawia się też na YouTubie i są to ludzie, którzy właśnie mówią tylko o sobie, o tym co jedli, o tym w co się ubrali i oczywiście tym przyciągają też masy ludzi, bo znamy ten słynny program Big Brother, właśnie taki dawny program z lat tam 2000 chyba bodajże, czy nawet 90., chyba 2000, no, który oglądały miliony ludzi jako to tak zwane podglądactwo, prawda, gdzie każdy człowiek gdzieś ma jakąś taką małą nutkę tego podglądactwa innych ludzi i dzisiaj w erze YouTube'a doskonale możemy podglądać wszystkich, ale znowu podglądanie w takiej formie zmoderowanej, czyli w formie, gdzie ja sam kontroluję to, co ja chcę podglądać, kogo ja chcę podejrzeć. Czy ja chcę zobaczyć to w jakichś wzniosłych celach, czy w jakichś właśnie obciążeniach, prawda? Po co my to w ogóle robimy? Kiedy rozpoznamy to, że jest to tylko w zasadzie taka regulowana forma, zwykła, regularna potrzeba, którą można zaspokoić sobie przez, 5 minut, 10 minut i pójść sobie dalej w swoim życiu, nawet jakieś ciekawe refleksje też wyciągnąć czasami z takiego podejrzenia życia innych ludzi. Natomiast właśnie przebywanie takie chroniczne w podglądaniu życia innych ludzi, szczególnie właśnie vlogerów, jakichś ludzi wpływowych, tak zwanych influencerów, bycie w tym, bycie w życiu celebrytów, obserwowanie ich, co oni robią, gdzie oni jeżdżą, jak oni wyglądają, czy przytyli, czy schudli, czy są bogaci, czy są biedni. Samo to, moi drodzy, już wyklucza was z dostawania dobrych i wzniosłych treści. Nie dość, że to marnuje gigantyczną ilość czasu, to podglądactwo właśnie innych ludzi, chroniczne podglądactwo, to przede wszystkim powoduje oddzielenie i powoduje to, że ci ludzie mają, a ja nie mam, bo ja ich podglądam, prawda? Gdzieś podświadomie czujemy, że ci ludzie mają więcej, aktorzy, celebryci, influencerzy i tak dalej. I na tym między innymi na przykład bazują takie social media jak Instagram. Jest to potwierdzone naukowo, że Instagram bazuje właśnie na tego typu mechanizmach człowieka. Że oglądając na Instagramie różnego rodzaju ładnych ludzi, ładne rzeczy, ładne przedmioty, ładne miejsca, bardzo często podświadomie, jeśli to oglądamy, nawet jeśli tego nie chcemy, to gdzieś delikatnie w nas porusza się pewna struna, która nazywa się a ja tak nie mam, albo a ja bym tak chciała, prawda? Także zwróćmy, moi drodzy, na to uwagę, czyli na to narcystyczne emanowanie tym swoim życiem. To jest bardzo często przejaw właśnie takiego pseudo-celebryctwa, takiego pseudo-narcyzmu, który jest silnie eksponowany na YouTubie obecnie. No i cóż, i po prostu możemy to od czasu do czasu podejrzeć jako anegdotę. Czasami nawet zachęcam do tego, żeby sobie poobserwować, jak zachowują się narcyzi, bo to też jest bardzo ciekawy, że tak powiem, case study, który możemy sobie studiować, ale z drugiej strony jest to moderowane. My możemy to moderować i my powinniśmy to moderować sami w sobie. Ile my tego chcemy konsumować, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli będzie to chroniczne, to niestety, ale może doprowadzić do pewnego rodzaju dysregulacji naszego systemu nerwowego. I tyle. A nawet bym powiedział, że może doprowadzić do uzależnienia. Uzależnienia od konsumowania takich treści. Dlatego podsumowując punkt 4, mówiąc o tym narcyzmie, właśnie chodzi tutaj o to, że nieważne są te osoby, nieważni są ludzie, nieważne co się prywatnie u nich dzieje i tak dalej, ważne są te idee, te informacje, które przekazują. Jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ludzie przekazywali jakieś wzniosłe informacje, wzniosłe idee, które pomagają innym ludziom,
ale tym samym nie muszą mówić o swoim życiu, nie muszą emanować na zewnątrz do każdego swoją prywatnością, tak zwaną prywatą. Ja jestem zwolennikiem tego, że życie prywatne to jest życie prywatne, a właśnie dzielenie się jakimiś wzniosłymi ideami powinno być oddzielone od prywatnego życia właśnie tych tak zwanych nauczycieli, czyli ludzi, którzy przekazują jakąś wiedzę. I sami sobie zobaczcie, ilu ludzi, których obserwujecie gdzieś w mediach społecznościowych, czy których oglądacie, czytacie, ilu z tych ludzi to są ludzie idei, czyli tak zwani ludzie, którzy promują pewne idee, a których w ogóle prawie nie oglądacie w social mediach, a którzy ludzie są tacy, którzy są non-stop w social mediach, wychodzą, że tak powiem, z lodówki bardzo często, no i próbują właśnie cały czas naświetlać was jakimiś informacjami tak samo. Także zwróćmy uwagę, bo to się tyczy nie tylko świata influencerów, celebrytów, to również się tyczy świata rozwoju świadomości, tego naszego świata, w którym tutaj jesteśmy wszyscy. Również w tym naszym świecie są też tak zwani pseudocelebryci, którzy też próbują wychodzić non-stop ludziom z lodówki poprzez promowanie tak zwanych pseudoduchowych informacji. I ostatni, 5. punkt to krytykowanie, osądzanie, oczernianie innych ludzi albo też właśnie straszenie jakimiś wojnami, końcem świata i tak dalej. Tego typu kanały po prostu powodują dodatkową polaryzację. I zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, ile z kanałów, które oglądacie, promuje tego typu treści. Bo jakaś nacja to coś tam, bo jakiś kraj to coś tam, bo jakiś prezydent to coś tam, bo jakiś celebryta to coś tam. I zobaczcie, jak to już próbuje nas spolaryzować w jakiś sposób. My nie znamy tych ludzi, nigdy nie poznaliśmy, nie wiem, prezydenta Chin na przykład. Nie poznaliście tego człowieka, nawet nie wiemy, kim on jest, nie wiemy, czy on w ogóle jest człowiekiem, pomimo, że jego ciało się porusza na tej planecie. A mimo to bardzo często jesteśmy w stanie właśnie wysnuć pewnego rodzaju wnioski, no bo oczywiście przychodzą do nas różnego rodzaju informacje. Dlatego kanały, które promują taką polaryzację, ci to powinni siedzieć tam, a ci powinni być, każdy powinien się zachowywać tak. Jakieś takie idee właśnie, które obramowują ludzi w pewne kategorie zachowań, no niestety bardzo często jest to niewzniosłe dla nas i nic to nie wnosi do naszego życia. Co z tego, że siedzimy przed ekranem naszego telewizora, na którym oglądamy YouTube'a albo telefonu i krytykujemy innych ludzi. Jedyną rzecz, którą otrzymujemy z takiej aktywności, to jest nasz ubytek energetyczny, moi drodzy, nic więcej. Po prostu krytykując innych ludzi, oglądając na YouTubie właśnie jakieś treści, przede wszystkim wysyłamy naszą negatywną energię do tamtych ludzi. Co nie oznacza, że my wysyłamy negatywną energię i się jej pozbędziemy i będziemy mieli super. Nie. Ludzie, którzy wysyłają negatywną energię, mogą się połączyć z takimi ludźmi, którym wysyłają tą negatywną energię. Także mam nadzieję, że to nie było zbyt zakręcone. W każdym razie konkluzja jest taka, nie zasilamy negatywną energią ludzi, którzy są nam prezentowani jako jakieś czarne charaktery w cudzysłowie. Nie zasilajmy tych ludzi naszą negatywną energią. Nie zasilajmy ich naszą pozytywną energią. Może oni tego nie potrzebują w ogóle. Po prostu odbierajmy pewne informacje i znowu, i sami decydujmy, czy chcemy wchodzić na dane kanały na YouTubie i co my mamy z tych informacji po obejrzeniu tego kanału na przykład. I to jest bardzo prosty eksperyment, który można na sobie przeprowadzić. Ja powtarzam to wielokrotnie tutaj w podcaście. Wystarczy obejrzeć sobie jakiś kanał, który oglądacie, na przykład regularnie na YouTubie, obejrzeć jakiś film, powiedzmy 15-10 minutowy, wyłączyć telefon albo telewizor, odłożyć tego YouTube'a na chwilę i skupić się na swoich odczuciach w ciele. Co czujecie? Jakie czujecie emocje? Z czym w ogóle zostaliście po obejrzeniu tego danego materiału, prawda? Wideo. Nie przeskakiwać od razu na następny, tylko zatrzymać się na chwilę i spróbować mieć jakąś autorefleksję, a przede wszystkim mieć refleksję na temat tego, co w was zostaje. Czy zostaje w was miłość, lekkość, radość, jakieś takie pozytywne, wzniosłe emocje, czy wręcz przeciwnie? I to jest, moi drodzy, punkt 5, który właśnie dopina nasz cały odcinek dzisiaj, a propos tego, co warto oglądać na YouTubie. Dlatego na koniec, moi drodzy, zachęcam do jednej rzeczy. Do poszukiwania. Do obserwowania, ale nie tego obserwowania, że obserwuj mnie na YouTubie, daj suba. Nie. Do obserwowania tego, jakie treści konsumujemy i później do autorefleksji. Co tak naprawdę w nas zostaje z tych treści, które konsumujemy. Obserwujmy przede wszystkim
siebie. Jeżeli twórcy na YouTubie mówią nam obserwuj mnie, kliknij subskrypcję i tak dalej, to jest sygnał do tego, aby odwrócić, jak to tak zwana inżynieria odwracania, czyli inżynieria odwrotności mówi o tym, że odwracamy pewien proces, to tu możemy to odwrócić. Zamiast dawać jakby obserwowanie kanałowi na YouTubie, dajmy obserwację do samego siebie i do samej siebie, do wewnątrz. Co czujemy po obejrzeniu danego kanału na YouTubie. I moi drodzy, oczywiście zachęcam też do tego, aby być selektywnym. Wybierajmy tylko poszczególne kanały i tutaj też proszę o to, abyście nie polegali tylko i wyłącznie na algorytmie YouTube'owym. Algorytm YouTube'owy ma, że tak powiem, zupełnie inne intencje niż wasze. Prosty przykład. Mam listę subskrypcji kanałów, które subskrybuję i one na tej mojej głównej stronie YouTube'owej, jak się wchodzi na główną stronę, one się nie pojawiają tam. I teraz pytanie dlaczego? No właśnie dlatego, że algorytm YouTube'a ma inny plan na to, aby kierować mnie w pewne obszary, prawda? On oczywiście wzmacnia tą moją bańkę informacyjną, w której jestem, te moje zainteresowania, ale od czasu do czasu dokłada nowe rzeczy, czy aby mnie nie zainteresuje innymi aspektami życia. I czasami mu się dobrze, że tak powiem, to udaje i ten algorytm już jest coraz lepszy w tym, natomiast znowu, to jest naszym wręcz obowiązkiem, bym powiedział, aby obserwować kanały i wchodzić na kanały, które my sami wybraliśmy. Czyli i to też zobaczcie, że to ćwiczy naszą pamięć, bo normalnie główna strona YouTube'a powinna nam pokazywać rzeczy, które subskrybujemy, którymi się interesujemy. Przy czym ona pokazuje różny, czasami miszmasz, prawda? Dlatego naszym, wręcz takim trochę wysiłkiem jest, który trzeba włożyć i wejść w osobny guzik, który jest subskrypcje, który się nazywa Twoje subskrypcje. Tam wchodzimy i tam mamy listę tylko tych kanałów, które my zasubskrybowaliśmy kiedyś. I stamtąd można poszukiwać treści, ale to my musimy ręcznie zrobić. A zauważcie, że tak domyślnie YouTube nie pokazuje nam tylko i wyłącznie naszych subskrypcji, a wręcz niekiedy przeciwnie. Czyli jeżeli ktoś z Was, moi drodzy, subskrybuje Each One Teach One, to algorytm po jakimś czasie już przestanie podsuwać na przykład nowe odcinki z tego kanału. I wiele razy zdarzyło się tak, że właśnie Wy jako widzowie piszecie mi, że moje nowe odcinki już nie pokazują się Wam na głównej stronie YouTube'owej. I wiedząc, jak działa algorytm, jest to w pełni zrozumiałe. Dlatego, kochani, ja Was zachęcam do tego już nie że tam dawać suba. To nie o to chodzi. Chodzi o to, abyście Wy sami czuli taką potrzebę wewnętrzną, aby kliknąć właśnie w moje subskrypcje, tam w subskrypcję u siebie na YouTubie i po prostu mieli chęć do tego, że po prostu zerknę, co jest nowego na Each One Teach One. A nie dlatego, że Wam to wyskoczy, bo właśnie jakaś miniaturka Was przyciągnie, albo jakiś krzykliwy nagłówek, prawda? Dlatego, moi drodzy, oczywiście ja dziękuję za to, że wchodzicie na ten kanał i za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, też dziękuję, wiadomo. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam otworzył pewne wrota takich wewnętrznych informacji na temat tego, jak działa YouTube, trochę właśnie od kuchni. Chciałem się tym podzielić, ponieważ uważam, że jest to ważny fragment naszej samoświadomości, który fraktalnie może się rozrosnąć właśnie do takiego poziomu, że to my sami w 100% będziemy decydować o tym, co my chcemy oglądać na tym YouTubie i kogo chcemy wspierać na tym YouTubie, jakie idee chcemy jakby konsumować jako odbiorcy. No i cóż, moi drodzy, i sugeruję, aby spróbować popatrzeć na te 5 punktów, o których dzisiaj powiedzieliśmy, jako taka właśnie roadmapa, jako punkty, które jak dany kanał na przykład spełni, no to już wiemy, że tego kanału nie chcemy oglądać, bo on po prostu straszy właśnie, bo nagabuje na sprzedaż z poziomu właśnie zastraszania, bo pokazuje jakieś migające, błyskające grafiki albo jakieś dźwięki, bo wypowiedź głównego prowadzącego jest pocięta 100 razy w ciągu na przykład 10 zdań. Jakby tego typu sygnały wyłapujmy z oglądania na YouTubie, no i po prostu i też odczuwajmy to, co sami odczuwamy po obejrzeniu danej rzeczy na YouTubie. Na koniec, moi drodzy, standardowo zapraszam Was na stronę eachoneteachone.pl i michałplewniak.pl, ale dzisiaj jeszcze pewna nowość. Zapraszam Was, jak wejdziecie sobie na stronę eachoneteachone.pl, tam u góry w menu pojawił się nowy przycisk. Jest to przycisk, który nazywa się Newsletter.
I chciałbym całkiem niebawem wystartować z newsletterem i on już niebawem się pojawi w waszych skrzynkach mailowych dla wszystkich, którzy klikną tam w newsletter i zapiszą się na niego. I w tym newsletterze chciałbym się dzielić z wami dodatkowymi takimi insightami, jakimiś kawałkami wiedzy, których prawdopodobnie nie było w jakimś odcinku podcastu, ale na przykład gość danego podcastu podzielił się czymś ze mną, czymś ekstra, czymś dodatkowym, czego nie było w podcaście. Na przykład czasami goście mojego podcastu dopisują mi coś jeszcze w mailu i mówią, kurczę, wiesz co, zapomniałem albo zapomniałam jeszcze powiedzieć o tym. I opisują jakieś ciekawe rzeczy. Ja sobie zbieram te informacje, również sam jakieś dodatkowe informacje, które często chcę przekazać w formie tekstowej, spisuję sobie i z wszystkich tych spisanych jakby rzeczy chciałbym zacząć tworzyć dla was newsletter, który już niebawem ujrzy światło dzienne. Także moi drodzy, będzie to newsletter, który będzie dodatkowym źródłem informacji uzupełniającym do odcinków podcastu Each One Teach One. Także wchodząc na stronę eachoneteachone.pl, u góry macie już nowy przycisk, który nazywa się newsletter i tam jak sobie klikniecie, wystarczy podać swoje imię, swój adres mailowy, potwierdzić, bo tam jest też dwuetapowe zabezpieczenie, żeby właśnie jacyś trolle albo jakieś właśnie farmy trolli nie mogły tam żadnego spamu wrzucać i po prostu po tym przejściu tego dwuetapowego zweryfikowania waszego konta mailowego możecie wejść i dołączyć do newslettera i całkiem niebawem zaczną już tam wychodzić z tego newslettera pierwsze bardzo ciekawe maile, do których serdecznie was zapraszam, moi drodzy. Kochani, żegnam się z wami i dziękuję za to, że byliście w tym odcinku jako odbiorcy tych oto treści. Mam nadzieję, że te treści przyczyniły się do poszerzenia waszej samoświadomości. Each one, teach one.